Wchodzimy w temat bardzo rzadko referowany, ale ważny. Idea liczb hiperbolicznych jest dość stara, ale nie do końca przybiła się do świadomości. Mówiąc w największym skrócie, w definicji liczb zespolonych zamieniamy warunek i² równe -1 na i² równe +1. Pozornie niewielka zmiana, ale efekt zaskakujący. Przydatne będą wiadomości o liczbach zespolonych. Znaleźć je możemy w bardzo licznych źródłach. Kompatybilne z niniejszym filmem są nasze filmy o liczbach zespolonych. Tak naprawdę podstawy całej teorii są bardzo proste. Zaczynamy od początku, to znaczy od liczb hiperbolicznych jako par liczb rzeczywistych. Dodawanie liczb dwuwymiarowych to zwykłe dodawanie wektorów na płaszczyźnie. Mnożenie przez skalar również jest zwykłym mnożeniem dwuwymiarowego wektora przez skalar. Istotą konstrukcji jest definicja mnożenia. Wygląda ona dość dziwacznie, ale wystarczy ją porównać z mnożeniem klasycznych liczb zespolonych. Czym więc różnią się liczby hiperboliczne od liczb zespolonych? Znakiem plus w miejsce minusa. Jakie są tego konsekwencje? Podstawiamy w definicji mnożenia x1 i x2 równe 0 oraz y1, y2 równe 1. Dla liczb zespolonych otrzymujemy kwadrat jednostki urojonej równy -1. To samo dla liczb hiperbolicznych daje kwadrat jednostki urojonej równy +1. Jak dla liczb zespolonych, parę 1, 0 leżącą na osi poziomej identyfikujemy z liczbą rzeczywistą 1 i nazywamy jednostką rzeczywistą. Tyle wystarczy, aby zanurzyć liczby rzeczywiste w płaszczyznę hiperboliczną. Parę 0,1 na osi pionowej nazywamy jednostką urojoną lub hiperboliczną. Na potrzeby tego filmu, w którym używamy jednocześnie obu jednostek urojonych, zespolonej i hiperbolicznej, dla odróżnienia jednostkę hiperboliczną oznaczamy przez i z 2 kropkami. Czytamy i trema. W zwykłych zastosowaniach możemy używać zwykłej litery i z 1 kropką. Te umowy w pełni wystarczają do zapisania
liczby, czyli pary, w postaci algebraicznej x plus y i trema. Geometrycznie utożsamienie z punktami płaszczyzny hiperbolicznej wygląda tak jak na rysunku. Liczbę rzeczywistą x nazywamy częścią rzeczywistą liczby z. Liczba y i trema to składowa liczby z na osi pionowej y. Kilka obliczeń dla lepszego zrozumienia i polubienia liczb hiperbolicznych. Mnożenie, odejmowanie, podnoszenie do potęgi. W ostatnim zadaniu mnożenie liczby przez jej sprzężenie. O tym później. W pierwszym zadaniu korzystamy z prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania, czyli po prostu mnożymy metodą każdy składnik pierwszego nawiasu przez każdy składnik drugiego nawiasu. Musimy jedynie pamiętać o równości i² równy plus 1. W drugim zadaniu odejmujemy część rzeczywistą od części rzeczywistej, a część urojoną od części urojonej. Przy podnoszeniu do kwadratu możemy skorzystać ze zwykłego wzoru na kwadrat sumy. W ostatnim zadaniu otrzymujemy liczbę rzeczywistą. Jej część urojona jest równa oczywiście 0. Sprzężenie liczby definiujemy formalnie tak samo jak dla liczb zespolonych. Sprzężenie jest symetrią względem osi rzeczywistej. Elementarnie możemy wyprowadzić własności sprzężenia liczb hiperbolicznych. No właśnie. Liczba razy jej sprzężenie daje dowolną liczbę rzeczywistą, a więc również daje liczby ujemne. W przypadku klasycznym z razy z sprzężone jest liczbą dodatnią, bądź równą 0 dla zera.
ma to daleko idące konsekwencje. Poobserwujmy jeszcze przez chwilę. Liczby hiperboliczne nie posiadają zwyczajnej normy w sensie długości wektora. Jej rolę pełni algebraiczna norma stopnia drugiego. Jednak od XX wieku wiadomo, że ujemne i zerowe długości wektorów występują w zastosowaniach, przede wszystkim w fizyce. Na przykład w teorii względności fotony poruszają się wzdłuż trajektorii zerowych, to jest wektory prędkości mają kwadraty długości równe zeru, a trajektorie typu czasowego i typu przestrzennego mają kwadraty prędkości przeciwnych znaków. Norma dzieli płaszczyznę hiperboliczną na 4 obszary. Wektory o dodatniej normie i dodatniej części rzeczywistej, odpowiednik stożka świetlnego typu czasowego skierowanego w przyszłość. Wektory o dodatniej normie i ujemnej części rzeczywistej, odpowiednik stożka świetlnego typu czasowego skierowanego w przeszłość. Wektory o ujemnej normie, odpowiednik zbioru wektorów typu przestrzennego. Obszar podstawowy pełni dokładnie taką samą rolę w zbiorze liczb hiperbolicznych jak półoś liczb dodatnich w zbiorze liczb rzeczywistych. Te 4 ćwiartki płaszczyzny są rozgraniczone parą prostych złożonych z punktów o normie zerowej. Własności normy algebraicznej. Zeruje się ona na wspomnianej poprzednio parze prostych. Norma iloczynu jest równa iloczynowi norm. Skalar s wyłączamy przed normę jako s kwadrat. Dlatego mówimy o normie kwadratowej. Norma liczby rzeczywistej to jej kwadrat.
Porównujemy tutaj normę algebraiczną liczb hiperbolicznych i normę algebraiczną klasycznych liczb zespolonych. Jedyna różnica jest taka, że norma algebraiczna w C ma własność jednoznaczności, to znaczy norma jest zerem jedynie dla wektora zerowego. I oczywiście norma w C jest nieujemna, a hiperboliczna przyjmuje wartości zarówno dodatnie, jak ujemne. Tak więc nie wszystkie liczby hiperboliczne są odwracalne. Liczby o normie zerowej nie są odwracalne, natomiast dla pozostałych liczb wzór na odwrotność jest w pełni analogiczny do wzoru stosowanego w dziedzinie liczb zespolonych. Prosty przykład. Odwrotność liczby 1 minus 2i możemy wyliczyć sposobem znanym z odwracania liczb zespolonych. Mnożymy licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną 1 plus 2i. Przykład dzielenia. Jak dla liczb zespolonych mnożymy licznik i mianownik przez sprzężenie mianownika. Podzielić można tylko przez liczbę o normie niezerowej. Tutaj norma jest równa 5.
Aby uchwycić analogię, zobaczmy najpierw, co oznacza równanie norma równa r² w przypadku zespolonym. Normę algebraiczną równą r² mają punkty leżące na okręgu o środku 0 i kwadracie promienia r². Równanie norma z minus z0 równa r² to równanie okręgu przesuniętego do punktu z0. Przechodzimy teraz do dziedziny hiperbolicznej C+. W przypadku, gdy norma algebraiczna jest równa dodatniej liczbie r², równanie przedstawia hiperbolę równoosiową rzeczywistą o osiach r. Rysunek dla r równego 1. Dla punktów, w których norma przyjmuje stałą wartość ujemną minus r², otrzymujemy hiperbolę urojoną, czyli o zamienionych rolach zmiennych x i y. Rysunek dla r równego minus 1. I wreszcie dla promienia 0 otrzymujemy znaną już nam parę prostych. Te proste są wspólną parą asymptot dla wszystkich hiperbol o środku 0, zarówno rzeczywistych, jak i urojonych. Tak jak w przypadku przesuniętych okręgów, możemy również przesunąć każdą hiperbolę, tak aby jej środek znalazł się w punkcie z0. Argument hiperboliczny pełni rolę analogiczną do argumentu zespolonego, czyli kąta z osią rzeczywistą. W tym filmie ograniczymy się tylko do definicji argumentu w obszarze podstawowym. Argument hiperboliczny jest wielkością jednoznaczną, w przeciwieństwie do argumentu trygonometrycznego na płaszczyźnie zespolonej. Tam argument jest wyznaczony z dokładnością do wielokrotności kąta pełnego 2. Postać hiperboliczna jest analogonem postaci trygonometrycznej liczb zespolonych, ale w tym ujęciu dotyczy jedynie obszaru podstawowego. Definicja postaci hiperbolicznej dla całej płaszczyzny C+ wymaga głębszych studiów. Przekracza to zakres tego filmu. Zakończymy tę część definicją eksponentu urojonego.
Eksponent hiperboliczny ma wszystkie dobre cechy prawdziwej funkcji wykładniczej. Dokładnie tak samo jak eksponent zespolony możemy badać rozwinięcie w szereg potęgowy. No i ma jeszcze inne interesujące własności.